A może na stare lata wróciłbym do kraju ojczystego, gdzie się wychowałem, w którym nie muszę kaleczyć tego angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego i po prostu spędzić te ostatnie lata w kraju, w którym się urodziłem. No fajnie to wygląda. Bardzo romantycznie to wygląda. Powrót Polaków już w wieku emerytalnym z powrotem do Polski jest bardzo krzywdzący dla Polaków, którzy zawsze byli w Polsce, nie wyjechali za pracą do innych krajów i którzy bardzo przyczynili się do tego, jaka Polska jest dzisiaj. Dlatego postaram się wstawić za tymi Polakami, którzy właśnie nie zdecydowali się, tak jak my, na emigrację z Polski. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej, tutaj Marek z Panamy. Na kanale poruszamy na ogół sprawy związane z emigracją, ale tutaj akurat będzie to powrót z emigracji. Taki kontrowersyjny temat. Czy właściwie powrót Polaków z emigracji jest z korzyścią dla Polski, czy nie? I tutaj są dwie grupy. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że Polacy, którzy wyjeżdżają w celach zarobkowych, na przykład na jakieś 5, 10, 15 lat wracają do Polski, kupują za to dom albo otwierają biznes. Nie ma nic lepszego. O takich akurat Polakach nie będziemy dzisiaj mówili. Będziemy mówili o tych, którzy wracają do Polski na emeryturę. I postaram się udowodnić dzisiaj, że nie jest to z taką dużą korzyścią dla Polaków, żeby przyjmowała Polska z otwartymi ramionami Polaków, takich jak ja, którzy za 10 lat będą chcieli wrócić do Polski i będą chcieli jechać potem na służbie zdrowia polskiej, otrzymywać emeryturę polską. I tylko dlatego, że mamy ten polski paszport, no to Polska powinna teraz z otwartymi ramionami czekać na nas i przyjąć nas. No nie do końca. Więc odrzuciliśmy już tych ludzi młodych, którzy właściwie wnoszą do Polski bardzo dużo, ponieważ zostało im do przepracowania kolejnych 20-30 lat, zarobili już kasę, przywieźli do Polski, jakoś to się ułożyło i to ma sens. I bardzo wiele osób, które przechodzi na emeryturę i rozważa coś takiego, a może na stare lata wróciłbym do kraju ojczystego, gdzie się wychowałem, w którym nie muszę kaleczyć tego angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego i po prostu spędzić te ostatnie lata w kraju, w którym się urodziłem. No fajnie to wygląda. Bardzo romantycznie to wygląda. Ale są jednak takie logiczne przeciwwskazania temu. Polska akurat jest takim bardzo dziwnym przypadkiem. Akurat Polska bardzo fajnie szła w górę. Ostatnich, powiedzmy to, nie może ostatnich 5 lat, ponieważ przez te 5 lat, to właściwie jest zastój. Ale jak myśmy wyjechali te 30 lat temu, gdzieś tak przez 20-25 lat, Polska szła w górę bardzo fajnie. A te kraje, do których wyjeżdżało się na ogół tradycyjnie na emigrację, to znaczy Europa Zachodnia, Ameryka Północna czy Australia, no to one właściwie nie poszły już tak w górę jak Polska, która próbowała dużo więcej niż każdy z tych innych krajów. I dlatego Polska akurat jest jednym z kilku krajów na świecie, które mają aż tak dużo emigrantów za granicą. Tylko że tradycyjnie od kilku pokoleń, tam gdzie jeździło się na emigrację, to właściwie dzisiaj w tamtych krajach, powiedzmy na to, jest swego rodzaju recesja i socjalna, i ekonomiczna. Może nadal zarabia się tam troszkę więcej niż w Polsce, ale ten dystans bardzo zmalał. I zwłaszcza Polacy mają taki powód, dla którego warto wracać do Polski. I dlatego ten temat może nie jest taki popularny w Czechach, czy we Francji, czy w Rosji, czy w innych krajach, ale akurat w Polsce jest. No dobrze, ale zwrócimy sobie do Polski na emeryturę. Ale jak Polska się zmieniła akurat w Polsce, popatrzcie jak drogi są zrobione, jak przystrzyżone trawniki. Kiedyś taki kontrast był właśnie pomiędzy Polską a Kanadą. Jak przyjechaliśmy, to wydawało się nam, popatrz jaka Kanada jest, a dlaczego Polska taka nie jest. Teraz z bardzo wielu krajów, nawet Europy Zachodniej, przyjeżdża się do Polski i właściwie kontrast jest w tą drugą stronę. Teraz Polska wygląda dużo ładniej i nadal jest to duże przebicie, dlatego bardzo wiele Polaków dochodzi do wniosku, że na tą emeryturę przeniesiemy się do Polski. Nadal mamy przebicie, może nie będziemy żyli jak Krezusi, ale z drugiej strony
no będziemy mieli ten wyższy standard życia. I dlaczego by nie? Jak ktoś wyjechał kiedyś jeszcze w latach, dajmy na to 30 lat temu, 40 lat temu niektórzy, może 20 kilka lat temu wyjechali i oni w ogóle nie przyczynili się do tego wzrostu, jaki Polska miała właśnie w tym okresie, jak wychodziliśmy z tego pustkowia, jakie było po komunie, do tego, jaka Polska jest dzisiaj. To akurat wymagało bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo zachodu. Jest tak, że niektóre osoby zdecydowały się, tak jak myśmy zdecydowali się w latach 90., że jednak Polska jest taka szara, brzydka, my sobie wyjedziemy, bo tam jest jednak fajnie, tam możemy za taką samą pracę otrzymywać dużo inne pieniądze i po prostu będzie się nam żyło lepiej. I dobrze, przepracowaliśmy te swoje lata, przychodzimy na emeryturę i teraz nagle wpadamy na pomysł, słuchaj, wrócimy sobie do Polski. I bardzo wielu Polaków, którzy właśnie myślą o tym, wyszłoby teraz takim zarzutem. Po co się czepiasz? A to nie jest twoja sprawa, to są nasze pieniądze. Przecież jak wracamy do Polski, to przywozimy te pieniądze, tą kasę, kupujemy te mieszkania jakoś, nie wiem, mamy swój wkład do tej polskiej ekonomii, więc odpieprz się od nas. No poczekajcie, no to ja właśnie wstawię się za tymi Polakami, którzy nie wyjechali z Polski i którzy dzisiaj by musieli płacić za tych Polaków, którzy wyjechali, przepracowali swoje lata, wracają i nagle dzisiaj potrzebują, słuchajcie, służbę zdrowia, potrzebują jakieś świadczenia, potrzebują jakieś ulgi, no bo przecież oni są emerytami. I no za bardzo nie wiem, dlaczego ci Polacy z Polski musieliby się z tym pogodzić. Ostatnio miałem taką rozmowę z takim znajomym, dlatego akurat ten temat był dosyć ciekawy i stwierdziłem, że będę się musiał podzielić tym. Otóż wspomniał o czymś takim. Wykorzystaj taki plan, który ja mam. Ja po prostu podłączyłem się do Polski. Ja nawet nie mieszkam w Polsce, ja mieszkam za granicą, ale ja z Polski otrzymuję emeryturę. No ale słuchaj, no ja ty wyjechałeś, jak miałeś 20 kilka lat, no to za co ty masz tą emeryturę? Ale nie, słuchaj, ja w Polsce przepracowałem może jakieś 3-4 lata, ale padli oni na świetny pomysł, że oni jeszcze płacą mi za moje studia. I tak, no moment, ale przecież no, coś za bardzo się z tym nie zgadzam. Przecież w tych latach, jak skończyłeś studia, chodzisz na emeryturę i nagle otrzymujesz ją z Polski, no to ty miałeś te studia za darmo w Polsce. Czy ty musiałeś płacić? No faktycznie miałem studia za darmo. No to dlaczego Polska ci musi dzisiaj wypłacać jakąś emeryturę, w którą wliczają jeszcze się twoje studia, które Polska ci pokryła? I wiecie co? Odpowiedź była cisza. Było takie, no to ty mi musisz źle życzyć. No to ja ci chciałem pomóc, ja ci chciałem pokazać jaką drogę, że ty możesz wyrwać je z tego innego kraju, no to co ty się czepiasz mnie? No to kurczę, zamiast mi podziękować, że ja ci daję wskazówki, jak tu można jeszcze od tyłu wejść i tam coś zabrać dla siebie, ale jest takie coś, że jak pomyślicie o tym głębiej, no to ma to jakieś podstawy moralne. Ale wyobraźcie sobie, podamy dzisiaj do Polski, mimo to, że całe swoje produkty lata spędziliśmy za granicą. I nagle przypominamy sobie, słuchajcie, ale wiecie co, no to teraz jak na przykład nie chcemy korzystać z tej polskiej służby zdrowia, nie chcemy korzystać z tych świadczeń dla emerytów i tak dalej, tylko mieszkamy sobie gdzieś tam w Niemczech, gdzieś tam w Anglii, albo we Francji, w Stanach, albo w Kanadzie, w Australii. To dlaczego otrzymywać emeryturę z Polski? Że kiedyś przepracowaliśmy tam 3 lata, może niektóre osoby 6 lat. Nadal to było jedno wielkie nic. To co, pracowaliście za darmo, otrzymywaliście wtedy przecież jakieś wynagrodzenie za tą pracę, prawda? No i w pewnym momencie stwierdziliście, że nie, no wyjedziemy za granicę, dobrze, ale to było ryzyko. To jest wasza odpowiedzialność wtedy. Zdecydowaliście się, wyjechaliście po to, żeby wam tam było lepiej. Że tam będziecie lepiej opłacani za tą samą pracę i byliście lepiej opłacani? Oczywiście, że byliście. A teraz jak przechodzicie na emeryturę, to chcecie wrócić do Polski? I teraz w takim razie, co Polska jest wam winna? Ten paszport, który mieliście? W życiu każdego człowieka są 3 takie etapy. 2 z tych etapów są niestety nieproduktywne i tylko ten jeden środkowy, który jest najdłuższy, jest produktywny. Na początku jak człowiek chodzi do przedszkola, szkoły, potem szkoły średniej, czy tam na studia, no to niestety jest osobą nieproduktywną. Drugi taki okres nieproduktywny to jest emerytura. Wtedy ciągnie się z rządu jeszcze bardzo dużo. I oczywiście każdy rząd chce w sposób przypodobać się emerytom. Każdy polityk chce być wybrany i emeryci bardzo głosują
I dlatego też każdemu politykowi zależy, żeby przypodobać się im i dlatego daje się tutaj jakieś zasiłki, nie wiem, że mniej się płaci za leki w niektórym kraju. Tutaj otrzymuje się zniżki na jazdy, nie wiem, pociągiem, jazdy autobusem. Stąd też ta osoba, która wyjechała, nie przyczyniała się do tego dobra, jakie Polska ma dzisiaj. 30 lat temu Polska wyglądała inaczej. Wtedy było dużo gorzej niż jest dzisiaj. Jest tak, że te osoby nie przyczyniły się do tego. I wyobraźcie sobie, dlaczego wy musicie iść teraz w kolejkę jako Polacy, idziecie na przykład do przychodni publicznej i nagle jest kolejka. I okazuje się, że nie wszystkie te osoby to właściwie mieszkały w Polsce, mieszkają w Polsce, nigdy nie wyjechały. Część z nich to są obcokrajowcy. Dlaczego oni mają zajmować wam miejsce w kolejkach gdzieś do służby medycznej? I co akurat bardzo mnie zastanawia, no to jest płacenie za studia. Wiecie, ile ja musiałem płacić za studia w Polsce? Moje studia? Nic. Zupełnie nic nie musiałem płacić. Jak ja byłem w studiach, to wiecie, kto mnie utrzymywał? Ten mój kolega z mojej szkoły średniej, który nie poszedł na studia, który poszedł do pracy. To on się musiał dokładać po to, żeby zabrać w podatkach i żeby opłacić za te pieniądze z podatków moje studia. No to mi się wydaje, że ja jakoś jestem jemu winny, ale nie, jest to zupełnie odwrotnie. Dzisiaj ja mam dołożone za te moje studia jeszcze ekstra pieniądze na emeryturze. I ja miałem te studia opłacane, to ja wszedłem w wiek produkcyjny o te kilka lat później niż ten mój kolega. Więc on miał, nie dość, że musiał za mnie płacić, no to jeszcze ja w ogóle nie przyczyniłem się w okresie tych 4-5 lat do żadnego rozwoju. Ja po prostu poszedłem na studia, żeby zarabiać potem lepsze pieniądze. I potem zarabiałem lepsze pieniądze. No to jaka jest to wina tych innych osób, które nie poszły na studia, a które poszły do pracy, że one dzisiaj muszą mi jeszcze większą emeryturę płacić za moje studia? Dlaczego tak jest? Ale wiecie co? Się wydaje, że te osoby, które wprowadziły takie prawo, to chyba wszystkie studiowały kiedyś. I dlatego im to przyszło bardzo łatwo, żeby coś takiego przeforsować w ogóle. I oczywiście ciemnemu narodowi, że to się da jakoś wytłumaczyć. I jest jeszcze tutaj taka inna rzecz. I ja jestem za tym, żeby Polska przyjmowała wszystkich Polaków z powrotem. Nawet tych emerytów. Tylko że emerytów pod jednym warunkiem. Żeby każdy z emerytów wykupił sobie prywatne ubezpieczenie. Jak chce mieć pokryte państwowe ubezpieczenie, niech wraca sobie do tego kraju, gdzie przepracował większość swego życia. Ale jak wraca do Polski, takich świadczeń nie ma. No te świadczenia emerytalne też za bardzo nie są. Ja wiem, że to są psie pieniądze, zwłaszcza jak ktoś mieszka w Kanadzie czy w Stanach, no to właściwie pójdzie na obiad albo dwa i te pieniądze właściwie już poszły. Ale lepiej te pieniądze można by było zostawić w Polsce dla innych Polaków, którzy właściwie zapracowali albo pracują dzisiaj na to, żeby płacić emeryturę dla tych, którzy nie zapracowali na tą emeryturę. I jeszcze jest tutaj taki mały przypadek, takie coś, czego nie słyszeliście jeszcze, ale co będzie coraz częściej wracało. Teraz podróże na świecie są bardzo, bardzo tanie. Jeszcze w historii ludzkości tak tanio nie podróżowało się. Dlatego bardzo dużo młodych osób pada na świetny pomysł. A co ja tam mam iść każdego dnia wstawać, iść do pracy? Ja sobie znajdę lepszą drogę na moje życie, żeby to było dużo bardziej atrakcyjne i dużo bardziej przyjemne. Stąd też ja sobie polecę do Tajlandii. Ja sobie polecę do Ameryki Łacińskiej może. I wiecie co, ja się będę bujał, może kilka lat tu, może kilka lat tam. Jak mi się nie spodoba, spróbuję sobie jogi gdzieś tam w jakimś kraju. Ale i tak potem, jak już mi się to sprzykrzy, już nie będę w stanie, no to gdzieś pójdę na te kilka lat do jakiejś pracy, a potem będę miał tą emeryturę. Stąd też kiedyś nie jeździło się. Siedziało się na ogół w jednym kraju. Jak ktoś wyjechał na emigrację, siedziało się już tam do samego końca. A teraz podróżuje się ciągle i się tak wybiera. Czy ten kraj właściwie da mi coś więcej niż ten inny? Jak ty spędziłeś swoje, 15 lat w Tajlandii, ciekawy jestem, czy możesz liczyć na emeryturę z Tajlandii. Ale to były najbardziej produktywne lata twojego życia. Kolejne może gdzieś tam w innym kraju, a potem na 10 lat przed emeryturą właściwie wróciłeś do Polski i jesteś cool gościem, no bo teraz sobie możesz
opowiadać o świecie. Ja nie byłem taki nudny jak wy. Ja sobie hulałem po świecie, ja znam taki język i przynajmniej ciekawie to przeżyłem, a jak będziemy mieli emeryturę, no to wy macie trochę więcej wypracowanych lat, ale właściwie ja aż tak bardzo nie będę też mógł na to narzekać, coś zawsze tam dostanę, a jak pójdziemy w kolejkę do tego lekarza, to będziemy w tej samej kolejce stali i ty, i ja. Także tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do następnego odcinka. No na razie.